Witajcie moi drodzy, w drugiej części tego filmu zobaczycie całą resztę, jak ustawić sobie wszystkie integracje, żeby uzyskać efekt takiego właśnie drzewka do wskazywania wszystkich parametrów waszego falownika. Pamiętajcie o tym, żeby wejść w opis filmu, tam są linki, gdzie możecie zobaczyć również kontakt do mnie, bądź ewentualnie na forum, lub jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie także kliknąć w link Postaw kawę, no i postawić mi kawkę. Dziękuję wszystkim i zapraszam. No dobra, to teraz musimy sobie poszukać dodatku, który będziemy instalować także. Pokażę wam, że w tej chwili nie jest dostępny. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia oczywiście najpierw, potem sobie wejdziemy urządzenia i usługi, zrobimy dodaj integrację na dole tutaj. Poszukamy czegoś takiego, co się nazywa SolarMan. Zobaczcie. SolarMan i nie mamy tego dodatku, więc znowu musimy go jakby zintegrować przez nasz tutaj ten HACS, czyli Home Assistant Community Store, czyli szukamy sobie SolarMan. Zobaczcie, jest SolarMan, zależy nam na tym tutaj z tą ikonką, która tutaj widać, integracja SolarMan. W momencie, gdy klikniecie sobie na to, pojawia wam się oczywiście instrukcja. Warto czytać tą instrukcję, jeżeli macie problem z tym, żeby to przeczytać. Możecie zawsze zrzucić to w jakiś słownik angielskiego czy cokolwiek innego. Co tutaj mamy napisane? Zobaczcie, wszystko jest, jak to będzie wyglądało w procesie instalacji. Także w zasadzie tu jest instrukcja instalacji już z falownikiem DE, aczkolwiek ja postaram wam się pokazać to, jak to zrobić. Nie mogę oczywiście tego zrobić dokładnie od podstaw, od zera z wami, tak jakbym to robił sam pierwszy raz, ponieważ już mam to dodane, a ja w tej chwili nie jestem w Polsce, więc robię to troszkę tutaj, że tak powiem, na drugim Home Assistancie, który mam przy sobie. Ale pokażę wam, jak to u mnie wygląda i postaram się wytłumaczyć, żebyście to wszystko zrobili sobie. To, co musimy zrobić, to musimy tutaj oczywiście pobrać ten dodatek, tak? Czyli jeszcze raz, jesteśmy tutaj w HACS, szukamy sobie SolarMan, instalujemy sobie ten dodatek, wchodząc w niego najpierw, po czym klikamy sobie na dole pobierz. Pokazuje nam się taka informacja. Nic nie klikamy innego oprócz pobierz. On się instaluje i już się prawdopodobnie pobrał. Wchodzimy sobie znowu i tutaj mamy oczekiwanie na restart. Tak, czyli klikaliśmy tutaj i widzimy, co się dzieje. To są sytuacje, które wymagają jakiejś akcji. Tak naprawdę zawsze pojawiają się u góry. Czyli sam dodatek wymaga uruchomienia ponownego. I pojawiło nam się także tutaj taka niebieska kropeczka z numerem 1, czyli jedna informacja. Jak klikniemy w ustawienia tutaj sobie, to pokazuje nam się u góry element do naprawy. No nie chodzi o naprawę tego elementu jakoś, że się źle działa, tylko po prostu, tak jak widzicie, wymagany restart. Klikamy sobie tutaj, robimy zatwierdź, zakończ i zobaczcie, Home Assistant nam się uruchamia. Widzicie, utracono połączenie, łączę ponownie, czyli w tym momencie następuje restart całego Home Assistanta. Już nam się pojawiła kolejna informacja, system uruchamia się, wczytuje różne usługi i czekamy, aż wczyta wszystko, aż pokaże nam się informacja końcowa, czyli że już się uruchomił całkowicie. I mamy informację, Home Assistant uruchomił się, zobaczcie, widzicie? Także trwa to dosłownie kilkanaście do kilkudziesięciu sekund i już jest zrobione. Tak, wróćmy zobaczyć, czy jakieś w naszym HACS tutaj pojawią się jeszcze jakieś inne rzeczy. Teraz mamy napisane, że to jest pobrany dodatek, czyli jest już u nas i działa. Tutaj nie musimy tego uruchamiać, nickolwiek, ani niczego z tym robić. Wszystko już powinno być. To nam posłuży ewentualnie jako instrukcja, którą chcemy sobie poczytać. Wejdźmy w takim razie sobie teraz w ustawienia. Wejdźmy sobie w urządzenia i usługi i spróbujmy znaleźć jeszcze raz tą integrację. Dodaj integrację.
Pamiętacie, wpisywaliśmy przed chwilą SolarMan. No to wpiszmy jeszcze teraz raz. SolarMan. Zobaczcie, pojawia nam się integracja z takim żółtym odnośnikiem. Żółty odnośnik oznacza, że jest to niestandardowa integracja. Ona jest dopiero dostępna po zainstalowaniu ją przez HACS. Więc klikamy sobie w tą integrację, no i pojawia nam się taki komunikat połączenia falownika. Teraz będziemy musieli tutaj to wszystko wypełnić. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Dobra, żeby wypełnić te dane tutaj, które są nam potrzebne do integracji z falownikiem DEIE, musimy przede wszystkim podstawowe, ustawmy sobie jakąś nazwę. Nazwa jest uznaniowa. Tak jak widzicie, według uznania jest napisane. Ta nazwa będzie miała skutek taki, że Wasza integracja będzie kojarzona z tą nazwą i wszystkie dodatkowe encje, które macie w falowniku, te, które się wyświetlą, a jest ich około 198, będą nazwane z początkiem tej nazwy, więc zróbcie sobie jakąś prostą, fajną, przyjemną nazwę. Możecie to nazwać DEIE, możecie to nazwać falownik, możecie to nazwać, nie wiem, no nie będę tutaj brzydkich wyrazów mówił, a też możecie. Jak Wam pasuje. Tylko że musicie to sobie tak uprościć, żeby to nie było za długie. DEIE. Możecie, jeżeli macie więcej falowników, nazwać ją, nie wiem, 12K i to już wystarczy. Host, czyli adres IP lub nazwa hosta. I co to teraz jest? Słuchajcie, to co tutaj jest wymagane, to jest adres IP falownika. Jak go zdobyć? Już Wam pokazuję, tylko przełączę się na mój router. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na stronie mojego routera domowego, połączyłem się przez swoją sieć VPN, już jestem w tej chwili zalogowany tak naprawdę wewnątrz mojego domowego Home Assistanta, tam gdzie mam całą instalację i falownik. I teraz tak jak widzicie, adres jest tutaj już wewnętrzny mojego routera, 192.168.18.1, to jest adres routera w Polsce, który mam. Tak jakbym po prostu był we sieci swojej wewnętrznej. No dobra, co musicie zrobić? Musicie znaleźć adres swojego falownika. Tak jak wiecie, macie wy w swoich falownikach taki moduł Wi-Fi z antenką. Zaraz Wam pokażę. Chodzi mi dokładnie o coś takiego. To jest moduł Wi-Fi, który macie podłączony do swoich falowników. Jeżeli nie macie, to musicie niestety sobie go zakupić, jeżeli chcecie to zrobić w ten sposób, który pokazuję. Jest jeszcze oczywiście inna opcja, ale to w późniejszym czasie. Muszę ją przetestować dokładnie, czy działa. A więc tak, no to jest oczywiście przykładowa strona internetowa i przykładowy moduł Wi-Fi dostępny na jakiejś tam stronie do kupienia. No i co teraz mamy? Zobaczcie, na tym module macie dostępny numer seryjny i hasło. Tu jest numer seryjny i hasło. Przede wszystkim, jeżeli chcecie przełączyć się do routera, który macie skonfigurowany Home Assistanta, a ten moduł jest połączony z innym routerem, który macie w domu, no to wymaga to trochę większej integracji, bo musicie zalogować się do tego, jakbyście od nowa tworzyli połączenie internetowe dla Waszego falownika DEIE. Instrukcja jest oczywiście dostępna w internecie, jak to zrobić, i dostępna jest też w instrukcji dołączonej do falownika. W każdym bądź razie, jeżeli macie ten sam, czyli ten właściwie nadajnik podłączony do tego samego routera co Home Assistant, to sprawa jest prostsza. Jedyne co musicie mieć, to swój numer seryjny, który tutaj u góry przeważnie jest, on jest niewyraźny tutaj, bo jest na stronie internetowej, numer seryjny i adres IP. Adres IP, proszę Was, możecie sobie znaleźć, klikając na przykład na Wasze urządzenia. Możecie sobie w większości routerów, jeżeli macie w domu, sprawdzić podłączone urządzenia do Waszego routera. Jak to zrobić? Wchodzicie, logujecie się na swój własny router domowy, bądź logujecie się też bezpośrednio na tego dongla właśnie od DEIE, ale ja to zrobiłem w ten sposób. Tu są połączone urządzenia Wi-Fi, już Wam pokazuję. No dobra, zobaczcie, urządzenie jest tutaj wyświetlone. To, co nas interesuje, to jego adres IP, który jest tutaj. I ten adres IP musicie przepisać właśnie w tamtą integrację, zaraz Wam pokażę. Nazwa tego urządzenia to będzie dokładnie numer seryjny Waszego urządzenia, więc możecie sobie podejść do swoich falowników DEIE,
spisać ten górny, albo zrobić sobie zdjęcie tego górnego numeru seryjnego i to będzie dokładnie to, czego szukacie jako nazwa waszego połączenia internetowego z falownika DE do waszego routera. Jeżeli będziecie mieli numer seryjny tutaj wyświetlony, to musicie skopiować sobie numer IP, który jest dla waszego falownika, numer IP wewnętrznej sieci. Jak już sobie skopiujecie ten numer IP, no to wpisujecie go tutaj. U mnie to było 192, 168, 18, o i coś tam było na końcu. Wpiszmy jakiś tam przykładowy adres IP. U was musicie sprawdzić dokładnie jaki jest. Po czym musicie wpisać sobie numer seryjny urządzenia. Można go sprawdzić z interfejsu. Tak naprawdę ten numer seryjny to jest to, co wpisywaliście, znaczy szukaliście w routerze przed chwilą, czyli numer seryjny. Jeżeli się nie mylę i pamiętam dobrze, u mnie się te opcje podstawiły, czyli te opcje, które są niewiadome, albo nawet wszystkie bodajże, łącznie z routerem, bo sama integracja też wykrywa takie rzeczy. Więc prawdopodobnie podstawił wam się numer seryjny. Jeżeli tak jest, no to spoko. Jeżeli nie ma, no to musicie wpisać tutaj numer seryjny, który widnieje właśnie na tym waszym donglu u góry, czyli ten SN to jest serial number. Port zostawiacie taki jak jest i tutaj jeszcze jest inwerter, ustawienie Modbusa. Modbus można ustawić sobie także w falowniku. Jeżeli nie macie ustawione jedynki, to ustawiacie sobie jedyneczkę. Pokażę wam to też na przykładzie falownika. Ale w ustawieniach możecie to zrobić w razie czego. No i tu zostaje to bez zmian. Także wpiszmy sobie jakiś numer seryjny, jakiś wybierzemy przykładowy. No dobra, zobaczcie, numer powinien mniej więcej wyglądać tak. Oczywiście jest, tak jak powiedziałem, on dostępny. Tu już patrzę sobie. Numer seryjny to jest ten numer SN, czyli ten numer sobie spisujecie. Ja tu oczywiście wziąłem znowu przykład ze strony. PWD to jest password, jeżeli chcecie się połączyć bezpośrednio z tym urządzeniem. Jeżeli chcecie się połączyć bezpośrednio z tym urządzeniem, żeby ustawić wszystkie parametry i podłączyć się do internetu, wtedy szukacie sobie sieci Wi-Fi o tej nazwie, a prawdopodobnie będzie AP 1744 i tak dalej. Łączycie się, po czym wpisujecie to hasło, które jest tu u góry i wtedy możecie ustawić sobie połączenie internetowe z falownika DE do waszego routera, ale to też przy okazji następnego odcinka. No dobra, jeżeli integrację mamy już skonfigurowaną, tak jak mówiłem, te opcje mogą wam się podstawić, bądź podstawić kilka się z nich. Robimy zatwierdź. I oczywiście mówi nam sukces, robimy zakończ i w tym układzie oczywiście po wyjściu i wejściu jeszcze raz w urządzenia i usługi mamy taką integrację SolarMan. Widzicie? Tutaj są sensory. Ja jestem w tej chwili podłączony, właściwie już się rozłączyłem z moją siecią domową i wygląda to tak. Są wszystkie opcje niedostępne, bo oczywiście tutaj ze sobą w delegacji falownika nie wożę. Więc nie mam się do czego podłączyć, ale już wam pokazuję, jak to wygląda, gdy podłączę się do swojego Home Assistanta w domu. Zobaczcie, jestem teraz podłączony znowu z moim Home Assistantem w domu. Mamy jedno urządzenie i w tej chwili na tym urządzeniu, moi drodzy, możecie zobaczyć te wszystkie opcje, które są do falownika DE. Zobaczcie, mamy DE, działa, poziom baterii 85, alarmy, nie ma alarmów, jest ok. Pojemność baterii 10 kW, powinno być kWh. Bateria current 0,17. Moc baterii jaka idzie 11 W i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie te parametry, które są zawarte w falowniku DE do odczytu. Zobaczcie, jest tego 190 bodajże 8 opcji ja mam w tej chwili dostępnych. Mogę sobie sprawdzić wszystko. To są odczyty wszystkich parametrów. Jak widzicie, cały czas przesuwam w dół, cały czas mamy odczyty, ale oprócz odczytów mamy też konfigurację. Zobaczcie, możemy sobie ustawiać wszystkie ustawienia falownika. Muszę was przestrzec oczywiście. Pamiętajcie, że jeżeli wchodzicie w jakiekolwiek ustawienia, one działają bez wpisania hasła, czyli tak jak normalnie w falowniku, żeby cokolwiek zmienić, musicie się, że tak powiem, zalogować hasłem. Te 4 siódemki przeważnie są.
to tutaj każda zmiana wprowadzona ma natychmiastowy skutek, czyli ona jest automatycznie wykonywalna, więc jeżeli cokolwiek tutaj robicie, musicie być bardzo ostrożni. Jeżeli nie wiecie, do czego służą opcje, nie zmieniajcie ich. One są domyślnie ustawione także, żeby nie zrobić sobie jakiegoś głupstwa w falowniku, tak? Ja na przykład nie polecam dodawać sobie ustawień jakby tych wszystkich, które są tutaj do swoich dashboardów, bo przez przypadek coś możecie kliknąć. Jeżeli tak mówię, nie wiecie, to nie dodawajcie. Z czasem pokażę Wam, co dodać, co jest Wam potrzebne, przydatne z takich podstawowych rzeczy. Widzicie, i aż dotąd są ustawienia. Potem macie kondycja, połączono i interwał aktualizacji. Zobaczcie, aktualizacja następuje co 5 sekund. Widzicie, co 5 sekund macie na żywo praktycznie odczyt danych z falownika. Także te wszystkie opcje można dodać. Można je dodać po prostu z przycisku dodaj do dashboardu, a można sobie po prostu dodać ręcznie. Ale teraz, jeżeli chcemy mieć ładną integrację, oczywiście możemy to zrobić w taki sposób, żeby mieć takie drzewko, jak ja tam robiłem, tak? Czyli już Wam pokazuję, czyli takie drzewko. Wtedy macie wszystkie ładne opcje i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście możecie też sobie użyć zwykłych, podstawowych znaczników, takich, które są dostępne w Home Assistancie. Tak jak widzicie, ja mam ustawione sobie, na przykład zrobiłem sobie tutaj baterię, taki dashboard. Zrobiłem sobie baterię i tu mam tylko informacje o baterii. Zobaczcie, napięcie baterii, prąd z baterii, czy idzie, jaki jest stan baterii. Tutaj macie, ile procent jest tej baterii i tak dalej, ile mocy idzie. Tutaj macie kilka dodatkowych parametrów, które ja potrzebowałem i kilka podstawowych ustawień. Zobaczcie, widzicie napięcie, start rozładowania, niski poziom, tutaj mam zaznaczone 85, żeby mi nie schodziło poniżej 85, tak już to wcześniej pokazywałem na którymś z filmów. Potem mamy napięcie niskie, pusta bateria, odcięcie baterii i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest priorytet, czyli pierwsze idzie na ładowanie domu, właściwie zasilania, a potem na baterię. Także takie coś możecie zrobić, ale możecie też zrobić taki właśnie, już pokazuję tutaj drzewko i pokażę Wam, jak to zrobić. No dobra, wchodząc na nasz główny dashboard, czyli przegląd, ten, który jest oryginalny tutaj, dodało nam się już tam jakaś część tych wszystkich wskazań. Oczywiście u mnie, tak jak mówiłem, są one nieznane pokazuję z racji tego, że ja tutaj nie mam podłączone falownika, tylko w Polsce, a jestem, tak jak mówiłem, w delegacji, więc tutaj niestety to działać nie będzie. Możemy to sobie oczywiście usunąć, całą tą kartę, właściwie ja u siebie osobiście w swoim Home Assistancie w domu usunąłem, właściwie zrobiłem nieaktywną, bo ona mi niepotrzebna jest, tutaj się dodaje z reguły wszystko automatycznie. Można ją wyczyścić, przejąć nad nią kontrolę i tak dalej, ale ja sobie robię nowe karty, zobaczcie. To, co musimy zrobić, to wejść sobie w ustawienia, poszukać czegoś takiego jak dashboardy tutaj, wejść sobie w przycisk dodaj dashboard, czyli dodajemy nowy pulpit, jakby taki, który chcemy sobie tutaj stworzyć do tego właśnie wskazania naszego falownika DEY. Robimy sobie nowy od podstaw, no i możemy sobie go nazwać. Możemy nazwać go jak chcemy, tak naprawdę róbmy falownik, a ja zrobię sobie falownik. A jaki falownik, jaki tam chcecie. Ikona, możemy sobie wybrać ikonkę. Tutaj zrobimy sobie taką ikonkę. Coś takiego. No i zobaczmy, jak to. Tego u góry nie zaznaczamy, na dole zaznaczamy i robimy utwórz. Znaczy właściwie już było zaznaczone. Teraz pojawił nam się u góry tutaj nowy jakby link, nowa strona, falownik. No i to jest nasza strona, na którą będziemy dodawać tą integrację, całą to drzewko. Z wskazaniami na żywo. Dobra. Teraz musimy oczywiście edytować tą kartę. Jeżeli chcemy ją edytować, to musimy ustawić, jaki rodzaj będzie. W tej chwili mamy ustawioną standardową, czyli w standardzie jest to sekcja, czyli dodawane sekcje będą. My nie chcemy sekcji, tylko chcemy panel, pojedynczą kartę. Chcemy pojedynczą kartę, możemy ją sobie też nazwać, na przykład nazwiemy sobie ją, znaczy ja sobie ją nazwę DEY, wy możecie zrobić to jak chcecie. DEY. DEY od falownika oczywiście, który tutaj powinien być i robię zapisz. Pojawia nam się tutaj u góry DEY. No i to, co musimy zrobić, to musimy znaleźć kartę, tą, która
będzie odpowiadała za wszystkie pomiary i tak dalej. Więc tutaj na dole, słuchajcie, zawsze jest przycisk dodaj kartę. Spróbujemy ją znaleźć. Oczywiście jej tutaj nie będzie, bo trzeba dodatkowo zainstalować tą kartę i już Wam pokazuję jak. Możecie sprawdzić sobie u siebie. Dobrze, to teraz zainstalujemy sobie tą kartę. Żeby zainstalować tą kartę, musimy wejść sobie tutaj do HACS. Znowu do naszego HACS, który się okazał bardzo niezbędny. Wpisujemy sobie SunSync, dokładnie tak to się pisze. Możemy z małej litery to napisać, to nie ma znaczenia. SunSync. No i to jest integracja, którą mamy ściągnięte do naszego falownika, ale to ona tylko służy do połączenia go z naszym Home Assistantem. A teraz, żeby wyświetlić jakiekolwiek parametry z Home Assistanta, ja użyłem tego. Oczywiście możliwości są różne, możecie użyć różnych kart, różnych dodatków. Ja użyłem tego, więc pokazuję Wam, jak uzyskać dostęp przez taki dodatek. SunSync Power Flow Card, czyli jak klikniecie sobie tutaj, to oczywiście pojawia się cała instrukcja, dokumentacja, jak to może wyglądać, jak to ma wyglądać, jakby mogło wyglądać, co możecie ustawić. Zobaczcie, jest naprawdę dużo parametrów, które możecie sobie tutaj rozbudować w tej karcie. Możecie 2 baterie mieć, jakie tam chcecie parametry, to wszystko da się ustawić w tej integracji. Co my musimy zrobić? Musimy ją oczywiście pobrać, więc na dole zawsze po prawej stronie mamy przycisk pobierz. Instalujemy ją, właściwie pobieramy ją tutaj tym przyciskiem pobierz i wczytaj ponownie, czyli on musi nam się uruchomić ponownie, a właściwie wczytać. W tym układzie przechodzimy dalej, a właściwie słuchajcie, możemy profilaktycznie uruchomić ponownie naszego Home Assistanta, żeby wszystko skonfigurowało się poprawnie. Sprawdźmy konfigurację. Jest na razie wszystko w porządku. No i na razie będzie cały czas. I uruchamiamy ponownie. Uruchom ponownie Home Assistanta. Uruchom ponownie. No dobra, prawie się już uruchomił. Czekamy jeszcze, aż pokaże komunikat, że już wszystko działa. Jest, Home Assistant uruchomił się. Teraz możemy przejść sobie do naszej strony falownik, do naszego dashboardu falownik. Wchodzimy tutaj i znów robimy edycja. Zawsze pamiętajcie, że chcecie cokolwiek dodać, u góry jest ołówek, naciskacie go, to jest edycja. Edycja karty. Jesteśmy teraz znowu w naszej karcie. Możemy ich dodać oczywiście więcej, ale tutaj mamy na razie jedną i zrobimy na dole dodaj kartę. Teraz jedziemy sobie na dół. Dreszczyk emocji i pojawiła się nasza karta. Zobaczcie. Jest nasza karta. Dodajemy naszą kartę. No i tak. Tyle w temacie. Teraz będzie bardzo dużo ustawień, co będę na pewno Wam chciał pokazać w kolejnym filmie, bo tutaj ustawień jest mnóstwo i to wszystko trzeba dopasować tak naprawdę do falownika. Zobaczcie. Tu są podstawowe opcje. Możecie mieć opcję taką rozbudowaną w taki sposób, kompaktową w taki sposób. To wszystko zależy od Was. Oczywiście musicie wszystkie parametry tutaj, które są, skonfigurować z Waszym falownikiem. Będę musiał Wam to bardzo dokładnie wytłumaczyć. Opcje główne. Możecie na przykład większa czcionka i tak dalej. Kolory pozmieniać sobie, nazwy pododawać sobie. Naprawdę jest tego mnóstwo. Dodatkowe sensory na przykład, bądź rozmiar tego całego dashboardu, jaki ma być. Tutaj tak samo są opcje solarne, tak? Nie, to jest inwertera, przepraszam, opcje inwertera. Tu macie opcje solarne, czy chcecie mieć 1 PV, 2, 3 czy 4, czy ile tam chcecie, maksymalnie można 6. Na przykład u mnie jedno jest wykorzystywane jako turbina i tak dalej. Tutaj są nazwy do wprowadzenia. To tak pokrótce Wam dzisiaj mówię oczywiście, bo zrobię kolejny materiał z tego, jak skonfigurować to dokładnie. Tutaj opcje baterii, zobaczcie. Pierwsza, druga, jeżeli macie 2 podłączone do falownika. Opcje obciążenia. Tego jest naprawdę dużo, co tam ma być, ale to nie są wszystkie funkcje, które tutaj można sobie ustawiać, bo to są tylko główne ustawienia, a tak naprawdę Wam potrzeba ustawić to. Czyli encję. Żeby nasze panele były wskazywane na tym, na przykład w wykresie całym, na tym domku, to tutaj musicie sobie znaleźć, zobaczcie,
znaleźć sobie to, co potrzebujecie. Czyli my musimy napisać, jak nazwałem nasz falownik DE12, to mówiłem, że będzie to potrzebne potem właśnie do tego. DE12K, no i teraz na przykład musimy szukać sobie paneli PV. Nie pokazuję, bo ja oczywiście tutaj nie mam tego, aczkolwiek pokażę Wam na tym moim domowym, jak to wygląda, bo tutaj nie mam falownika podłączonego, więc mi tutaj nic nie pokaże. Ale te wszystkie opcje do każdego trzeba ustawić, tak? Do baterii trzeba wpisać, skąd on ma pobierać dane i to wszystko trzeba mu dokładnie zaadresować tutaj. Wydaje się to trudne, ale to nie jest trudne tak naprawdę. Jest tego bardzo dużo i trochę z tym roboty jest, ale dokładnie Wam wszystko wytłumaczę, jak to zrobić, słuchajcie. Na dzisiaj zostawmy to w ten sposób. Będzie puste. Ja się potem przełączę, tak jak mówiłem, na mój domowy, tam gdzie jest falownik podłączony, gdzie są wskazania i pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko ustawić. W tej chwili nic tu nie działa, bo oczywiście, tak jak mówię, tutaj w delegacji, gdzie jestem, falownika nie mam, ale pokażę Wam zdalnie z mojego, jak to ustawić wszystko. Mam nadzieję, że nie było to za trudne i dzisiaj pomogłem Wam na tyle dużo, że możecie to sobie skonfigurować. Filmy postaram się z tego wrzucać dosyć często. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, dużo polubień filmu i tak dalej, będę na pewno wrzucał filmy jeszcze częściej, ale to wszystko zależy też od Was. Jeżeli nie będzie zainteresowania, no to wiadomo, że nie będę tego dorzucał codziennie czy co 2 dni, bo nie ma po prostu odbiorców do tego, więc robię to po prostu dla Was, dla tych, którzy tego potrzebują, którzy chcieliby to zrobić. Słuchajcie, jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, zawsze możecie wesprzeć mój kanał. Na dole w opisie wszystkie linki dodatkowe i do kawy, i do całej reszty, do forum na Facebooku. Jeżeli chcecie, możecie wbijać, tam czasami się pojawiają ciekawe informacje. No i taka grupa ludzi, która sobie też wzajemnie pomaga. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do subskrypcji, no i do usłyszenia, do następnego materiału.